No i jesteśmy ponownie, jesteśmy po kręgu, po wspaniałych wypowiadanych intencjach, celach, w jakich tu jesteśmy. I Roman zaczyna kolejną część ze względu na to, że to były bardzo intymne sprawy, nie mogliśmy Wam upublicznić. Proszę bardzo, Roman. Zacznę od tego, jak w ogóle się stało, jak to się stało, że jesteśmy tak zagubieni w rzeczywistości. Jesteśmy tak zagubieni w rzeczywistości, dlatego, że jesteśmy na drugim poziomie snu. Być może tych poziomów jest jeszcze więcej, ale rozpatrujemy tylko tę rozpiętość od narodzin do normalnego życia. Czyli narodziny to jest pierwszy poziom snu. Wejście istoty duchowej w ciało fizyczne. To jest pierwszy poziom snu. Bo jeżeli możemy przyjąć takie założenie, możemy też po prostu przyjąć, że jest to możliwe, że ta rzeczywistość jest rzeczywistością wirtualną. To, co nazywamy Matrixem, czyli światem, rzeczywistością materialną, jest symulacją komputerową na przykład. Jakąś rzeczywistością wirtualną. I istota duchowa, jako ta istota prawdziwa, decyduje się zasnąć i przebudzić się w tej rzeczywistości wirtualnej, żeby w niej sobie doświadczać, bawić się, grać, tak jak w grze. Może to być gra. Więc pierwszy poziom snu to jest ten stan, kiedy nie ma myślenia. W ogóle. Dziecko, kiedy się rodzi, w ogóle nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że można myśleć. Ono po prostu jest obecne w odczuwaniu. Całym sobą. Bezwarunkowo jest obecne w odczuwaniu. I my nie pamiętamy tego stanu. Ponieważ jesteśmy już w drugim poziomie snu. Drugi poziom snu zaczyna się wtedy, kiedy rodzice uczą dziecko myśleć. Czyli wyganiają świadomość z ciała, z odczuwania w ciele do myślenia. Każą myśleć, każą spędzać czas w wyobraźni, w myśleniu. To jest nawet oznaki bycia w ciele, czyli wyrażanie swoich uczuć i emocji, bywa często karcone u dzieci. Jeżeli dziecko mocno wyraża swoje emocje i uczucia bez wyraźnego powodu, no to bywa tak często, że jest karcone. I dziecko kopiuje też ze swoich rodziców cały ten schemat, całą tak zwaną matrycę energoinformacyjną, jaką każdy człowiek ma w sobie. Dziecko ją kopiuje od swoich rodziców i wychodzi z obecności w ciele do obecności w umyśle, w głowie. Do jeszcze bardziej wirtualnej rzeczywistości. Czyli sen we śnie. Drugi poziom snu, tak jak w filmie Incepcja. Teraz mamy jeszcze jeden poziom snu. Rzeczywistość wirtualną stworzoną przez komputery, przez internet, gry komputerowe i tak dalej. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, większość swojej uwagi daje właśnie tam. Do rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości, która jest kolejnym, trzecim poziomem snu. I wychodzić z tych poziomów snu trzeba po kolei, tak jak się wchodziło. Więc żeby wrócić do źródła, z tej rzeczywistości umysłu w głowie, nie możemy ominąć ciała. Jeżeli chcemy przeskoczyć z rzeczywistości w głowie, z umysłu w głowie i z całego tego wyobrażenia, jakie sobie o rzeczywistości i o sobie stworzyliśmy,
prosto do serca, to raczej nam się to nie uda. Może są takie przypadki jakiegoś oświecenia spontanicznego, ale wtedy otwiera się także obecność w ciele, obecność w tym drugim ośrodku świadomości. Ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, mamy 3 ośrodki świadomości. Umysł w głowie, z którego najczęściej korzystamy. Umysł jelitowy. To jest cały zespół jelit. Jelito cienkie i jelito grube, które razem tworzą ośrodek świadomości. Tam jest ponad 100 milionów połączeń neuronowych. To nie jest tak bardzo dużo jak w mózgu w głowie, ale wystarczająco dużo, żeby tego nie bagatelizować. Ten ośrodek świadomości jelitowej jest odpowiedzialny za emocje i uczucia. I nie możemy, znaczy możemy, owszem, ale pakujemy się wtedy w jeszcze większą iluzję, w kanon. Jeżeli z punktu widzenia umysłu w głowie próbujemy zrozumieć, zracjonalizować sobie działanie umysłu jelitowego, to jesteśmy na straconej pozycji. Kompletnie. Bo z poziomu umysłu w głowie nie jesteśmy w stanie tam zrobić nic. To tak jakby z poziomu płaszczyzny próbować zrobić coś w przestrzeni. Nie ma takiej opcji. Z poziomu przestrzeni możemy wszystko zrobić na płaszczyźnie. Z przestrzeni mamy dostęp do każdego punktu płaszczyzny. Na płaszczyźnie mamy jakieś 2 punkty, to żeby znaleźć się w drugim, będąc w pierwszym, musimy przebyć jakąś odległość. Potrzebujemy na to czas i energię. A jeżeli jesteśmy w przestrzeni, to mamy dostęp do każdego punktu płaszczyzny momentalnie. Uczucia. Uczucie postrzegam jako archetyp. Czyli jest to wielowymiarowa, wielowarstwowa, jest wiele możliwości interpretacji jednego uczucia. Tracimy dostęp do pełnej gamy możliwości. Bo jeśli pojawia się to uczucie, to natychmiast przychodzi pierwsza etykietka, jaka została mu przylepiona. Pierwsza nazwa. Na przykład strach albo złość. A jeśli przyjrzymy się uczuciu lęku, a jeżeli weźmiemy złość, to okaże się, że odwaga, brawura, pamiętam, no są jeszcze inne nazwy na to, ale chodzi o tę odwagę, działanie z odwagi, z poziomu odwagi, czyli tej, a co my tam, nieważne, wszystko jedno, idę. To jest potężna moc. To jest dokładnie to samo co złość. To jest to samo uczucie. Złość zamyka, odwaga otwiera. I teraz, jeśli poodklejamy sobie etykietki od uczuć, od emocji, tak naprawdę, od ograniczonych uczuć, to uzyskamy dostęp do ich pełnej mocy. Dlatego w trakcie warsztatów, w trakcie tych sesji, jakie będą się odbywały, to najważniejsza moja wskazówka jest taka, żeby przyjmować każde przychodzące uczucie z pełną otwartością, na jaką jesteśmy gotowi w danej chwili. Mogą przyjść bardzo różne uczucia, trudne, ale jeżeli już wiemy o tym, że każde uczucie może być interpretowane na różne sposoby, to możemy łatwo to zmieniać. A jak zmienimy raz, drugi, trzeci, to się okaże, że kiedy przychodzi trudne uczucie, to robimy tylko cyk i już jest otwartość. I już przyjmujemy. I już bierzemy z tego moc. To jest kwestia wprawy. Ponieważ nie da się od razu, natychmiastowo nauczyć się posługiwać tym umysłem jelitowym. Ile czasu trwało, zanim nauczyliśmy się mówić? Zanim poznaliśmy język, słowa, litery? No to wiadomo, że to samo dotyczy tej rzeczywistości odczuwania. I tak jak mówiłem, jeżeli będziemy próbować wchodzić w nią z poziomu umysłu, z poziomu
to jesteśmy z góry na straconej pozycji. Coś możemy zyskać, dając do tego umysłu jelitowego czystą uwagę. Czystą. Taką uwagę, jaką dysponowaliśmy, będąc noworodkami, niemowlętami. Taką uwagę mamy tam dać. Taką obecność, która nic nie wie i nic nie rozumie. I tylko w ten sposób możemy się nauczyć posługiwać tym ośrodkiem świadomości. Cały system działa w ten sposób, jak się przyjrzymy, to zauważymy, że cały system działa w ten sposób, żeby nas stamtąd wygonić. Żeby nie dać uwagi temu, co tu się dzieje. Tu. Bo system manipuluje nami poprzez trudne emocje, trudne uczucia. Bo bazuje na tym, że będziemy uciekać. Jak przyjdzie takie uczucie, to będziemy uciekać, że nie wytrzymamy tam. A jeżeli wytrzymamy raz, to tego samego uczucia nie można już będzie przeciwko nam użyć. Bo ono już jest przyjęte, już wziąłem moc z tego, dobra. Idę dalej. No to trzeba inne. I w ten sposób wzrastamy. I w ten sposób wychodzi na to, że system nam służy. Służy w naszym wzrastaniu. Bo pozwala nam, czasem nas nawet troszkę dociska, przymusza. Z pewnej strony, z pewnej perspektywy wygląda to tak, jakbyśmy byli, ja bardzo lubię to porównanie i często go używam. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy podróżnikami w przestrzeni kosmicznej. I podróżujemy bardzo, bardzo długą podróż, daleką. I w czasie tej podróży zasnęliśmy. No, bo trzeba było jakoś ten czas wypełnić. Zostaliśmy zahibernowani i śpimy. I w tym czasie śni nam się to wszystko. Te wszystkie życia, te wszystkie wcielenia, te wszystkie historie, wszystko to nam się śni w tym czasie. Ale teraz przylecieliśmy już na miejsce i pora się obudzić. Jak działa ten system? Działa w ten sposób, że budzi nas poprzez podawanie nam coraz trudniejszych, coraz mniej komfortowych snów. To jest budzik. Po prostu, wstawaj. Pora się przebudzić. Ale jeszcze chcę trochę pospać. No to ja cię kopnę. Najpierw kopnie, potem ukłuję, potem przygotuję jakimś kijkiem, a później to weźmie i naprawdę zrobi poważną krzywdę. No bo tak został zaprojektowany ten system, żeby nas obudzić za wszelką cenę. Bo jeżeli się nie obudzimy, to nie będziemy w stanie, bo ten pojazd kosmiczny, którym lecimy, którego jesteśmy pilotem, każdy jest pilotem własnego, nie jest w stanie wylądować na autopilocie. Autopilot przeprowadził nas przez długą, długą podróż. A teraz mamy się obudzić i wziąć te stery w ręce i wylądować na nowej ziemi. Na ziemi takiej, na której tworzymy świadomie. W rzeczywistości, w której każda myśl jest świadoma. W rzeczywistości, w której absolutnie każda nanosekunda istnienia jest świadomą obecnością. I w zasadzie na tym się to opiera. Można sobie to porównanie przypominać właśnie w takich momentach, kiedy chcemy uciekać od odczuwania. Bo zdarzają się sytuacje, cała masa takich sytuacji się zdarza w życiu, że chcemy uciec od odczuwania. I większość ludzi to robi. Większość ludzi całkowicie ucieka, nie chce czuć. Biorą tabletki przeciwbólowe, piją alkohol, zażywają wszelkiego rodzaju inne substancje tylko po to, żeby nie czuć, żeby nie być w obecności. Żeby nie być tu i teraz. Podobno kiedyś, jeżeli mówimy o tym człowieku ziemskim, człowieku świadomym i obecnym. Podobno kiedyś było tak, że ludzie byli w tej obecności. I dzięki temu
nie można było absolutnie nic im zrobić. Nie można było ich ani oszukać, ani okraść, nic im zabrać, do niczego zmusić, zmanipulować, nic. Bo oni wyczuwali każdą intencję. Każdy, kto przychodził, był od razu prześwietlony. Ale obecnością tu, w odczuwaniu, nie w głowie. No, głowa mi do tego nie jest potrzebna. Jeżeli jestem w obecności, w odczuwaniu, to nic mnie nie zaskoczy. Nic. Kiedy jest zaskoczenie? Zaskoczenie jest zawsze wtedy, kiedy jest nieświadoma kreacja. Kiedy nie wiem, co kreuję, kiedy nie jestem świadomy swoich myśli. Kiedy na przykład na długie okresy czasu wpadam w złe samopoczucie, w obwinianie siebie albo w obwinianie innych. Wtedy właśnie kreujemy. A to głównym ośrodkiem kreacji jest ten ośrodek. Tutaj jest czakra kreacji pod pępkiem. To jest czakra kreacji. To jest ośrodek kreacji nieświadomy, tak zwany niższy. Właśnie w tym mózgu jelitowym. I jeżeli nie wiemy, co kreujemy w danej chwili, to wystarczy dać uwagę tutaj. Jak się czuję tu? Jak się czuje mój brzuch w tym momencie? Aha, tak, no to właśnie sobie kreuję w tej chwili. Czyli to jest zacisk, napięcie, trzymanie wszystkiego. No to tak też kreujemy. I jakby pierwszym krokiem, z mojego punktu widzenia oczywiście, do świadomej kreacji jest zaistnienie w odczuwaniu w ciele fizycznym. Oczywiście nie jesteśmy ciałami fizycznymi, ale ciało fizyczne jest to awatar, w którym świadomość, w którym istota duchowa doświadcza rzeczywistości materialnej. I jest to interfejs, dzięki któremu możemy doświadczać całego wszechświata, całego multiversum. Wszystkich wszechświatów, wszystkich rzeczywistości materialnych możemy doświadczać dzięki obecności w ciele. I wcale nie trzeba podróżować, bo ciało fizyczne nie służy do podróżowania. Ja dałem takie porównanie z tą podróżą, ale to mówię tylko jako porównanie. Ciało fizyczne jest stworzone przez planetę po to, żeby jako świątynia, to jest piękne określenie, jako świątynia, w której gości istota duchowa, istota boska, gości i doświadcza rzeczywistości na tej planecie. Ciało fizyczne nie służy do podróżowania. Mówił o tym Gurdjieff. Mocno niedoceniany moim zdaniem. On już ponad 100 lat temu o tym mówił, że ciało fizyczne służy do eksploracji tej rzeczywistości, która je stworzyła. Do rzeczywistości planety Ziemi. Każda planeta ma inną gęstość materii. Także ciało fizyczne, które znajduje się na innej planecie, zaczyna chorować, umierać. No, ono do tego nie służy. Wszystkie istoty, które podróżują po wszechświecie, robią to w tak zwanych ciałach subtelnych, w ciałach świetlistych. My, gdybyśmy mieli obudzoną percepcję ciała świetlistego, zobaczylibyśmy tutaj mnóstwo istot w ciałach świetlistych, których tutaj jest pełno. Ale wracam z powrotem. Nie można obudzić świadomości ciał subtelnych bez obudzenia świadomości ciała fizycznego. Nie da się tego pominąć. Wszyscy ci, którzy starają się to pominąć ciało fizyczne, to po prostu wikłają się w pułapkę astralną i tam po prostu nie są w stanie stamtąd wyjść. Bo można wejść w astral, pomijając ciało, tylko działając umysłem w głowie. Oczywiście takich istot jest pełno. Ale one są wszystkie uwikłane w pułapce własnego cienia.
podobno 5. wymiar, czyli ten ponad astralem, jest już wolny od cienia, czyli wolny od nieświadomości. W tym wymiarze już wiem o sobie wystarczająco dużo, żeby nic nie było przede mną w tej kwestii ukryte. Dlatego, jeśli chodzi o sesję oddechową, którą zaraz sobie zrobimy, oddech to jest przecudowne narzędzie. Oddech jest tym łącznikiem między duchem i materią, między świadomością a nieświadomością. Oddech jest tą krawędzią, którą jeżeli wypełnimy świadomością, to przestanie ona być granicą, tylko stanie się łącznikiem. Bo okaże się wtedy, że materia i duch jest jednym i tym samym. Nie ma między nimi różnicy. Dlatego właśnie zachęcam do bezwarunkowego odczuwania. Na tyle, na ile jesteśmy na to gotowi, na ile jest to możliwe w tej chwili. W sesji oddechowej, kiedy przyjdzie do nas jakiekolwiek uczucie, to pamiętajmy o tym, że nie ma złych uczuć. Nie istnieje coś takiego jak złe uczucie, tak jak nie istnieje zła energia. I istnieje tylko interpretacja uczucia taka, która nam się nie podoba, a interpretację stwarza umysł. Ten ośrodek świadomości tutaj nie stwarza żadnych interpretacji. To jest po prostu obecność i zrozumienie. Zrozumienie na poziomie odczuwania. To jest innego rodzaju. Tutaj mamy zrozumienie na poziomie mentalnym, na poziomie symboli, na poziomie koncepcji, a tutaj mamy zrozumienie na poziomie odczuwania. I nie da rady stąd znaleźć się tu, stąd interpretować tego, z głowy interpretować tego, co czujemy. Także zapomnijmy o tym, żeby rozumieć. Odpuśćmy sobie rozumienie. Możemy sobie powiedzieć tak, że absolutnie wszystko, co wiem o sobie i o swojej rzeczywistości, jest nieprawdą. Jak się czujemy z tym? Mi się podoba. Świetnie. Praktykuję to. Nic nie dam. Ja nic nie dam. Bardzo dobrze. Spróbujmy sobie powiedzieć tak do siebie. Absolutnie wszystko, co wiem o sobie i swojej rzeczywistości, jest nieprawdą. I wtedy się okazuje, że to, co było ciężkie, staje się lekkie. W odczuwaniu jest dużo lżej niż w myśleniu. To myśli tworzą ciężar. I to ciężar zupełnie, zupełnie wirtualny. Zachęcam jeszcze do tego, żeby przed sesją oddechową, żebyśmy sobie powiedzieli, żeby każdy z nas powiedziało do siebie słowami, tak żeby usłyszał to uszy. Bo jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której nie powiedziałem. Powiem teraz o niej. Że jesteśmy wielością. Każdy z nas jest wielością. Nie ma jednej osobowości w każdym z nas. Jeżeli się przyjrzymy swojemu umysłowi, swojej tożsamości, swojej osobowości, to okaże się, że w każdej sytuacji życiowej inna osobowość jest na wierzchu. Jung to nazwał personami. Carl Gustav Jung. Inną personę stwarzamy sobie w pracy, inną wśród przyjaciół, inną w relacji partnerskiej i tak dalej. Każda sytuacja w życiu, Gurdjieff mówił nawet o tym, że każda nowa sytuacja emocjonalna powoduje stworzenie i powołanie nowej persony.
nowej tożsamości. I co się dzieje z tymi tożsamościami później? One po prostu są rozproszone w naszym umyśle. I on to porównał do budynku. To jest porównanie pochodzące gdzieś tam z taoizmu prawdopodobnie. Budynek, w którym nie ma ani właściciela, ani zarządcy. Jest natomiast cała masa służby. Cała masa służby. Tego właściciela i zarządcy nie ma już tak długo, że ta służba już zapomniała o swoich obowiązkach, o tym, czym się miała zajmować, tylko po prostu zajmuje się tym, co popadnie. I jeżeli do tego domu zapukamy, do drzwi, to otworzy zawsze ta osoba ze służby, która jest najbliżej drzwi. I jak się zapytamy, kto jest właścicielem, powie ja. To samo jest z naszymi osobowościami, w naszym umyśle. Jak się ktoś zapyta, kim jesteś, no ja, przecież to ja. Ale za chwilę jest już inne ja, a za chwilę jeszcze inne. I często jest tak, że one w ogóle ze sobą się nie zgadzają. Każde z tych ja ma swój własny, osobny zestaw przekonań, poglądów na temat rzeczywistości, swój światopogląd, wszystko. No i to jest poważny kłopot. Żeby ruszyć w ogóle do przodu z tą rzeczywistością w umyśle, w głowie, trzeba najpierw pozbierać to do kupy. To, co mówimy, że jestem nikim, to, co wiem, jest nieprawdą, to bardzo w tym pomaga, bo kiedy jesteśmy ugruntowani w odczuwaniu, to okazuje się, że to, co wydawało się ciężkie z punktu widzenia głowy, jest lekkie. Więc jeżeli wchodzę w odczuwanie, to automatycznie tworzę w umyśle, w głowie takie ja, taką nową tożsamość, nową podosobowość, która postrzega wszystkie inne przez pryzmat miłości bezwarunkowej. Czyli przestaje osądzać, ceniać i pozwala wszystkiemu na wszystko. Pozwalam wszystkim moim małym ja na absolutnie wszystko. Każdemu z tych małych ja, każdej z tych osobowości, bo tam jest, w tym się zawiera też to, co nazywamy wewnętrznym dzieckiem. Tych wewnętrznych dzieci jest w naszym umyśle cała masa. Każde zdarzenie, które miało miejsce w rzeczywistości, które spowodowało jakieś zamknięcie, tworzy osobną osobowość. Podosobowość, która tam sobie jest i czeka, aż zostanie zintegrowana. Sama nie ma takiej mocy. Dopiero kiedy pojawi się ta, która postrzega wszystkie inne z poziomu miłości bezwarunkowej, dopiero wtedy to się zaczyna jednoczyć. Kiedy w której nie osądzam, w której pozwalam, w której jestem po prostu obecnością, to one zaczynają wszystkie do tej przestrzeni lgnąć, bo wszystko pragnie najbardziej uszanowania. Tak naprawdę głęboko uszanowane, wszystko pozwolone, wszystko odpuszczone, to wtedy ta osobowość zaczyna się jednoczyć. One wszystkie lgną i wtedy nagle budzę się jako istota wielowymiarowa. Mam postrzeganie rzeczywistości, mam dostępne takie punkty widzenia, które wcześniej wzajemnie się wykluczały, które były sprzeczne ze sobą, a teraz są dostępne. Naturą rzeczywistości jest paradoks. Okej, bo to już powiedziałem dużo. Teraz już jak wiemy o tym, tego jest sporo. Jak się za dużo powie, no to umysł po prostu już sobie tam mówi dobra,
I tak nie zapamiętam. Czyli te uszanowanie to po prostu akceptacja taka. Akceptacja, tak, uszanowanie wszystkiego, jakim jest. No ten kocyk jest taki. Jest czerwony w białe takie wzorki, tak? Tak wygląda. Co ja na to poradzę, że on taki jest? Tak się ukształtował, tak został stworzony. Jakaś zewnętrzna sytuacja, czy też zespół sytuacji stworzył go takim. Co mogę na to poradzić? Przyjmuję go takim, jaki jest. Tak samo każda z tych cząstek osobowości, która istnieje w moim umyśle, też została przez jakieś warunki ukształtowana i to nie jest jej wina. Nie ma żadnej winy, nie ma przyczyny. Tak naprawdę wszystko ma swoją przyczynę, a jeżeli wszystko ma swoją przyczynę, to jaki jest sens dociekania tych przyczyn? No to jak Budda usiadł pod drzewem, siedział 8 lat i doszedł do wniosku, że wszystko ma swoją przyczynę. No to już my nie musimy tego robić, nie? No możemy sobie to dociekać, owszem. I do czego dojdziemy? Tak, wszystko ma swoją przyczynę. Czy musimy poznawać, jaka ta przyczyna jest? Jeżeli już wiemy, że wszystko ma swoją przyczynę, to po co dociekać tych przyczyn? Możemy już uszanować to wszystko takim, jakie jest, bo coś, jakieś okoliczności, jakieś warunki tak kształtowały to i to dotyczy wszystkich naszych tych podosobowości, tych cząstek naszego umysłu, naszej osobowości, które istnieją sobie jako te niezintegrowane cząstki. Kiedy już to wiemy, a już się nie wyprzemy tego, że to wiemy, bo wiemy, że to jest prawda. bo to jest oczywiste, tego nie trzeba jakoś tłumaczyć specjalnie. To, o czym mówię, to są oczywiste oczywistości. Kiedy już umysł to wie, to jest mu o wiele łatwiej odpuszczać. Przecież i tak jako umysł nie mam na to wpływu. Po co mi dociekać? Po co mi śledzić te ciągi przyczynowo-skutkowe? Jest w tu i teraz. Wszystkie ciągi przyczynowo-skutkowe są to jest punkt przecięcia wszystkich linii czasowych i wszystkich ciągów przyczynowo-skutkowych. Bo to jest jedno i to samo. Więc jeżeli jestem w tu i teraz, to nie muszę znać żadnej przyczyny, ani żadnego skutku. Jestem i czuję to. I wtedy mogę używać intuicji, bo jeżeli jestem w odczuwaniu, to potem już łatwiej jest obudzić ten ośrodek świadomości, jakim jest serce. To jest już to, co jest brama do Królestwa Niebieskiego, czyli wyjście ze snu, przebudzenie. Przebudzenie jako istota duchowa. Czyli to jest to. Życie jest wieczne. Zmartwychwstanie to jest przebudzenie jako istota duchowa, nieśmiertelna. To jest otwarcie świadomości tego ośrodka, którym jest serce. Ale najpierw musimy pozwolić sobie doświadczyć obecności w ciele, obecności świadomości, tej świadomości nieuwikłanej w koncepcję. Obecności właśnie tutaj w jelitach, w odczuwaniu. Bezwarunkowej obecności. Tej, która nie ucieka, nie zwiewa, nie podwija ogona i w długą, bo mi się nie podoba to, co czuję. No i to jest potrzebna właśnie ta odwaga. Jeżeli mamy osądzoną złość, to o odwadze można zapomnieć. Bo to jest to samo uczucie. Okej, myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o wprowadzenie, bo mówię, jak za dużo informacji będzie, to może się nam